Patrz, jedzie tu w naszą stronę. Uwaga, uwaga. No i taka bryczka pojechała. No coś pięknego. Idziemy zwiedzać starożytne miasto Mdina. Tutaj brama wejściowa. Jest to miasto znajdujące się w centralnej części Malty, otoczone murem. W środku zabroniony jest ruch kołowy. Nie ma samochodów, jeżdżą tylko koniki, bryczki. I idziemy. Mdina jest to pierwsza stolica Malty. Jej powierzchnia to tylko chyba zaledwie 0,9 km² i mieszka tam niespełna 300 osób. No tutaj auto pojechało, ale nie wiem. Może są jakieś wyjątki jednak tutaj dla samochodów. Wąskie uliczki Mdiny. Wszędzie mur w koło. No i jednak są jakieś wyjątki co do aut. Chyba po prostu tych 300 mieszkańców, co tutaj mieszka, mają auta i dla nich chyba jest zrobiony wyjątek, że oni mogą mieć auta. No i jeszcze ci wszelcy dostawcy, którzy przywożą tutaj towar do restauracji. Oni chyba też mogą poruszać się autami. No i tak tutaj sobie chodzimy, szwendamy się tymi uliczkami. Cisza, spokój, można trochę od tego takiego gwaru odpocząć. Jest troszkę inaczej niż w Valletcie, tak? Klimat podobny, ale zdecydowanie spokojniej. Muzeum katedralne oczywiście. Wstęp płatny. Niestety wejście do kościoła, do katedry też jest dodatkowo płatne. To także sfilmuję tylko to, co tutaj jest w zasięgu. No trochę dziwne, żeby nad wejście do katedry, do kościoła było płatne. To już mi się tak do końca nie podoba. Nie powinno tak być. Katedra z drugiej strony. No nie udało nam się wejść do środka. Wszędzie chcą mamony. No i nie wiem, na ile ta informacja internetowa, że tutaj niby nie ma ruchu kołowego, na ile to jest sprawdzone, bo jak widzicie, tu tych samochodów jest bardzo dużo zaparkowanych.
Nie wiem, czy one należą do właścicieli tych niewielu mieszkańców, czy do jakichś urzędników, pracowników. Chodzimy tutaj po murach Mediny. Weszliśmy tutaj jakby na fortyfikację. I tutaj taka piękna panorama już Malty. Widać pozostałe miasteczka. No niestety nie powiem wam, które jest które, jak się nazywa, bo bym musiał to na mapie prześledzić, ale tam widać morze. Także jesteśmy dosyć wysoko, samochody malutkie. No i tak idziemy tutaj. Rycerze maltańscy, muzeum. Proszę płacić tu. Wszędzie dziesiątki metrów takich uliczek spokojnych. O, chyba konik tu będzie jechał, bo słyszę. O, patrz, jedzie tu w naszą stronę. Uwaga, uwaga. No i taka bryczka pojechała. No coś pięknego. No i tak włóczymy się tutaj tymi wąskimi uliczkami w Medinie. Ma to swój urok, swój klimat. Pięknie to wygląda. Takim to murem właśnie jest otoczona Medina. Tam jakiś kolejny z pięknych kościołów. Tutaj pan sprzedaje różne ciasteczki. Signor? Try? Try it, tentare, tamam. Spróbuj. Próbować, dachtela. Doesn't want that. Madam, hey! I have One more try! okay, thank you. I make it all, it's handmade. Wyjątkowo pusto, co się rzadko zdarza i udało nam się usiąść. Wszystko zależy, o której godzinie i na jakiej trasie jedziecie. Czasem jest tak, że można usiąść, a czasem autobus jest tak nabity, że trzeba całą drogę stać. A takie widoki za oknem. Przejechaliśmy na południe wyspy do wioski rybackiej zwanej, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, Marsa Szlok. Tutaj taki piękny kościółek. Idziemy w stronę wybrzeża, zaraz wam pokażę. Kolorowe łódeczki. Tam angielska budka.
I idziemy tam, w stronę portu, gdzie będzie mnóstwo kolorowych, malowniczych łódek. Marsa-Szlok, wioska rybacka. To jest nasz ostatni dzień pobytu. Jutro już rano musimy zwijać się z hotelu na lotnisko. Samolot mamy o 10:50. Także nasza przygoda z Maltą powoli dobiega końca. Jestem zachwycony tą wysepką. Czuję niedosyt. 5 dni to zdecydowanie za mało, za krótko. Zabrakło nam chociaż z 2 dni. I takie łódeczki wszędzie, kolorowe. Ładnie, Wiktor? Podoba się? Ładnie. I tak idziemy tutaj wzdłuż wybrzeża. Kolorowe łódeczki. Dotarliśmy na lotnisko. Podróż niestety w tę stronę zajęła dużo dłużej, bo jechaliśmy chyba z godzinę 10 minut, bo duże korki, no, przez te miasteczka tam po drodze musieliśmy się przebijać, to czasami naprawdę autobus jechał z prędkością dosłownie tam, nie wiem, pieszą 10 km na godzinę i dlatego ta podróż była no, dużo dłuższa. No, całe szczęście całą drogę udało nam się siedzieć, było na tyle miejsca. Ale pamiętajcie, jak będziecie tu poruszać się autobusami, stojąc na przystanku zawsze trzeba machać. I to też nie daje nam gwarancji, że autobus się zatrzyma, bo to kierowca decyduje o tym, czy się zatrzymać, czy nie. Jeśli stwierdzi, że jest za dużo ludzi w autobusie, jest ciasno, nie ma miejsc siedzących i dużo osób stoi, to może się po prostu nie zatrzymać, tak? I pojedzie dalej. No ale przede wszystkim po prostu trzeba zawsze machać, tak? Odpowiednio wcześnie, żeby kierowca zdążył zjechać do zatoczki, bo byłem świadkiem sytuacji, gdzie pani zamachała, ale niestety już troszkę za późno. Kierowca już jakby minął zatoczkę, no i pani się nie zabrała, tak? No i tak podsumowując, co wam mogę powiedzieć, no mamy niedosyt, byliśmy tu za krótko. 5 dni no to jest za mało, zwłaszcza o tej porze roku, gdzie te dni są dosyć krótkie. Przed 18 jest już ciemno i później po ciemku to już tam wiadomo, nie ma co jeździć, bo i tak się nic nie zobaczy, nic tam się nie zwiedzi. Zabrakło nam chociaż 1-2 dni, gdybyśmy mogli jeszcze tutaj dzisiaj zostać, chociaż jak widzicie pogoda się zepsuła. Wcześniej trochę kropiło, jest chłodniej, jesteśmy ubrani, słońca brak, ale gdybyśmy mogli jeszcze tu chociaż 1 dzień zostać, prawdopodobnie byśmy pojechali na kolejną wyspę, czyli na Comino, tam gdzie jest ta słynna Błękitna Laguna, tak? I tam gdzie mieszkają tylko 2 osoby i chyba żadne pojazdy nie jeżdżą. Miejsc, które warto by tutaj zwiedzić i zobaczyć, naprawdę jest jeszcze bardzo dużo. Jest tego mnóstwo. Samych kościołów, z tego co doczytałem, na wyspie jest około 360, czyli tak naprawdę gdybyśmy chcieli wejść
codziennie do jednego z kościołów, to by zajęłoby nam to cały rok, tak? Na każdy dzień w roku byśmy mogli iść do innego kościoła. Tych zabytków tu jest masę. Po prostu ta wyspa na mapie wygląda, że niby nieduża, ale tak naprawdę no, żeby tu ogarnąć to wszystko, to trzeba by tu posiedzieć, no myślę, że z 2 tygodnie, tak? I najlepiej własnym samochodem, znaczy wynajętym samochodem. Także jeśli się nie boicie ruchu lewostronnego, no stać was na to, to na pewno auto daje większą mobilność, możliwość szybszego dotarcia do wszelkich ciekawych punktów, tak? No my poruszaliśmy się tylko i wyłącznie autobusami, które no jednak tam czasowo, wiadomo, to zajmuje troszkę. Też nie wszędzie się da dojechać. Czasem trzeba gdzieś tam sporo od przystanku później dojść. Trochę mało widzieliśmy tych nadbrzeża, tych wszelkiego rodzaju klifów. Tam na Gozo, trochę na tej plaży. Na Malcie, no to tam trochę byliśmy na tym porcie. W tym porcie tych kolorowych łódek, porcie rybackim. Ale no mało widzieliśmy tam tych klifów. Nie udało nam się tam dojechać, zabrakło po prostu no czasu, możliwości na to. Ale ogólnie wyspą jestem zachwycony. Bardzo mi się tu podoba, naprawdę. Wszystko fajnie, pięknie. Także polecam każdemu, jeśli będziecie mieli możliwości, czas i ochotę. Naprawdę odpowiednio wcześnie, jak się zarezerwuje samolot, można tanio te bilety kupić. Noclegi też, tak jak tam już wielokrotnie mówiłem, można naprawdę za śmieszne pieniądze tutaj znaleźć. Nawet całą rodziną można tutaj w apartamencie jakimś za naprawdę niedużo przenocować. No i kierunek jest fajny. W takim okresie jak teraz, taki bardziej właśnie do zwiedzania. No jeśli lubicie pływać, leniuchować, leżeć na plaży, no to nie bardzo, tak? O tej porze roku to raczej jest za zimno. Nie widziałem, żeby ktokolwiek gdzieś tam się w morzu kąpał, tak? Jest za zimno, także napływanie, nurkowanie i tego typu wodne atrakcje to o innej porze roku, ale wtedy przypuszczalnie też to będzie no wszystko drożej, tak? I lot będzie droższy, i hotele chyba mają inne stawki. No ale to już byście musieli się sami tam zorientować w temacie. Dobra, będę kończył. Kończymy przygodę z Maltą. Idziemy na odprawę. Łapka w górę, guziczek, subskrypcja, dzwoneczek. Obserwujcie mój kanał. Niedługo będę planował na pewno jakąś kolejną ciekawą podróż, jakiś ciekawy kierunek. Może jakiś weekendowy, krótki wypad samodzielny. A może znowu z synem, a może jeszcze z kimś innym. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także zapraszam na swój kanał, na YouTube'a. Do zobaczenia. Przygotowujemy się do startu. Malta żegna nas deszczem. Także wbiliśmy się w miarę w okienko pogodowe. Przez 5 dni tak naprawdę jednego dnia i to też już pod wieczór trochę zmokliśmy, deszcz padał. A tak codziennie było w miarę słonecznie. Już lecimy. O, w końcu jakieś panoramy trochę tu widać. Malty z góry, o tam jakieś miasteczko, ale nie wiem które.